Dzień dobry. Dzisiaj omówimy sobie podstawy logiki matematycznej, które nie są obowiązkowe w szkole średniej. W matematyce, podobnie jak w języku polskim i innych językach, posiadamy zdania. Natomiast w logice matematycznej zdaniem nazywamy takie zdanie, któremu można przypisać prawdę i tu się przypisuje wartość logiczną 1 lub fałsz i wówczas mamy wartość logiczną 0. To są cyfry przypisywane, tak? Jeżeli uznajemy coś za prawdę, przypisujemy wartość 1. Jeżeli uznajemy, że coś nie jest prawdą, jest fałszem, przypisujemy wartość 0. Przykłady zdań logicznych. Za oknem świeci słońce. Czy to jest zdanie w matematyce? Tak, dlatego że mamy możliwość przypisania temu zdaniu wartości logicznej. Jeżeli spojrzymy za okno, no u mnie akurat to jest prawda, czyli przypiszę wartość logiczną 1, że jest to prawda, to zdanie. Inne zdanie. Jestem uczniem klasy pierwszej. Czy to jest zdanie? Tak, bo mamy możliwość przypisania wartości logicznej. No akurat nagrywam ten materiał dla klasy pierwszej, więc dla nich to zdanie będzie prawdą. Dla mnie będzie nieprawdą, będzie zerem. Natomiast jeżeli zdanie posiada wartość logiczną, to w logice matematycznej to zdaniem będzie. Natomiast w logice zdania pytające i rozkazujące nie będą zdaniami w sensie logiki matematycznej. Na przykład, czy ten rower jest ładny? A w logice matematycznej pytania nie są zdaniami. Podobnie zdanie rozkazujące, wynieś śmieci. Czy to będzie zdanie? Nie. To zdaniem logicznym nie będzie. Przyjęło się również, żeby oznaczać zdania za pomocą literek, żeby nie tworzyć całych form zdaniowych. Przyjęło się, że korzystamy z kilku literek. No i teraz, jakie to będą literki? No najczęściej używamy literek P, Q, R, S, T. Takimi literkami oznaczamy całe zdanie. Jedna literka oznacza całe zdanie. I to są zdania, którym będzie można przypisać prawdę lub fałsz. Zdania i one są albo prawdą i mają wartość logiczną 1 lub są to zdania fałszywe i wtedy mają wartość logiczną 0. Teraz dowiadujemy się, że zdania z partykułą nie, czyli nieprawda, że zaznaczamy symbolicznie nieprawda, że P. To zaprzeczenie posiada odwrotną wartość logiczną, czyli jeżeli przyjmiemy, że P posiada wartość logiczną 1, czyli że jest prawdą, to wówczas nieprawda, że P będzie fałszem. No i podobnie, jeżeli przyjmiemy, że P jest fałszem, to zaprzeczenie fałszowi jest prawdą. Jeżeli mamy obwód i ten obwód jest zamknięty, no to zdanie P będzie brzmiało prąd płynie. Jeżeli ten obwód będzie otwarty, to możemy napisać nieprawda, że P, tak? Przyjmując właśnie, że zdaniem P jest zdanie prawdziwe. Nieprawda, że P, to znaczy, że nieprawda, że prąd płynie. To jest zaprzeczenie tego zdania. Czyli gdybyśmy mieli zrobić to w tabelce, jakimi będziemy się posługiwać często w logice matematycznej, to przyjmując, że zdanie P są dwie możliwości, tak? Albo, że zdanie P jest zdaniem prawdziwym, albo, że P jest zdaniem prawdziwym, to wówczas nieprawda, że P będzie zdaniem fałszywym, będzie miało wartość logiczną 0. W drugiej możliwości, jeżeli przyjmiemy, że P jest zdaniem fałszywym, to zaprzeczenie zdania fałszywego będzie zdaniem prawdziwym. Wszystkie zdania w matematyce dzielimy na proste i złożone. Te zdania, które przed chwilą pokazywaliśmy, są zdaniami prostymi i mogą również pojawiać się zdania złożone. Zdania złożone będą mogły być połączone różnymi spójnikami i na początku pomówimy o spójniku lub. Jeżeli dwa zdania proste połączone są spójnikiem lub, to wówczas jest to zdanie złożone i mówimy
o alternatywie dwóch zdań. Alternatywa dwóch zdań. Alternatywa dwóch zdań. Alternatywa dwóch zdań. No i przykład. Pójdę do kina lub odrobię lekcję z matematyki. Widzimy, że dwa zdania, pójdę do kina lub odrobię lekcję z matematyki, połączone są spójnikiem logicznym lub. Teraz połączenie spójnikiem logicznym lub spowoduje, że wystarczy, że jedno z tych zdań będzie prawdziwe, to już cała alternatywa będzie prawdziwa. Czyli jeżeli powiecie mamie, pójdę do kina lub odrobię lekcję z matematyki i wystarczy tylko, że pójdziecie do kina, to już powiecie prawdę. Tak, jeżeli pójdę do kina będzie zdaniem prawdziwym, a odrobię lekcję z matematyki będzie zdaniem fałszywym, nie odrobicie lekcji, to logicznie wcale mamy nie okłamiecie, nawet jeżeli nie odrobicie lekcji z matematyki, bo całe to zdanie będzie zdaniem prawdziwym. Czyli wystarczy, że jedno ze zdań jest prawdziwe, albo to, albo oba naraz, to alternatywa tych dwóch zdań połączona spójnikiem logicznym lub będzie prawdziwa. I nikogo nie okłamiecie. Zapiszmy to teraz w postaci tabelki. Mamy 4 możliwości. Tutaj mamy połączone spójnikiem lub. To jest spójnik lub. No, podobnie jak przy sumie dwóch zbiorów. I mamy 4 możliwości. Tutaj celowo nie używam słowa kombinacji. Dlaczego? Dlatego, że to pojęcie zostało zarezerwowane przez kombinatorykę, przez dział nazywany kombinatoryką. I wypisując te 4 możliwości, jakie mogą być sytuacje? Albo zdanie pierwsze jest prawdziwe, a drugie zdanie jest fałszywe. Jest jeszcze możliwość jaka? Że pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie jest prawdziwe. Jest możliwość, że oba zdania są fałszywe i jest możliwość, że oba zdania są prawdziwe. I co w takiej sytuacji będzie wynikiem alternatywy? Tak jak powiedzieliśmy, alternatywa jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, jeżeli oba zdania są fałszywe. Tylko tutaj będzie wtedy to fałsz. Jeżeli żadnej z tej czynności nie wykonamy, no to wtedy okłamaliśmy, tak, kogoś, mówiąc takie zdanie. Natomiast jeżeli wykonamy którąkolwiek z tych czynności i połączymy to spójnikiem logicznym lub, to oznacza, że powiedzieliśmy prawdę. Także okazuje się, że logika matematyczna bardzo przydaje się do rozmawiania z rodzicami. Teraz spróbujmy zestawić ze sobą w alternatywie dwa zdania P i nieprawda, że P. Połączmy je spójnikiem logicznym lub. P lub nieprawda, że P. I sprawdźmy wszystkie możliwości. Tu mamy, jeżeli mamy jakieś zdanie, to ono jest albo prawdziwe, albo fałszywe, innej możliwości nie ma. Zaprzeczenie zdaniu prawdziwemu jest zdaniem fałszywym, zaprzeczenie zdaniu fałszywemu jest zdaniem prawdziwym. I teraz, jeżeli połączymy alternatywą te obie kolumny, to widzimy, że jeżeli weźmiemy P lub nieprawda, że P, to z takich możliwości, to jest sytuacja numer 1 i sytuacja numer 2 z naszej tabelki, zawsze otrzymamy prawdę. To nazywa się prawem wyłączonego środka, to jest prawo wyłączonego środka. Które mówi, że albo będzie prawdziwe samo zdanie P, albo prawdziwe będzie nieprawda, że P. Któreś ze zdań na pewno będzie prawdziwe. Tak jest w logice dwuwartościowej, zero-jedynkowej. Intuicyjniści mocno się od
tego odcinają, to jest już temat na inną rozmowę, w jaki sposób matematycy między sobą prowadzą dyskusje i wcale nie jest tak, że zawsze są ze sobą zgodni i matematyka dla wszystkich jest jednakowa. Na wyższych poziomach te dyskusje są naprawdę zażarte i trwają latami. Może kiedyś nagram na ten temat film, jeżeli jest oczywiście zainteresowanie. Teraz pomówmy o koniunkcji. O koniunkcji będziemy mówili, jeżeli zdania będą połączone spójnikiem logicznym i. Będziemy mieli zdania P i Q. I sprawdźmy, kiedy koniunkcja będzie prawdziwa, kiedy będzie fałszywa. Tutaj wypiszmy sobie zdania P, tutaj wypiszmy sobie zdania Q i tutaj zobaczymy, jaki będzie wynik koniunkcji. No i wszystkie możliwości. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tak, czy zdanie P jest prawdziwe, Q fałszywe, P fałszywe, Q prawdziwe, P fałszywe, Q fałszywe i P prawdziwe i Q prawdziwe. I Q prawdziwe. Koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, jeżeli oba zdania są prawdziwe, czyli tylko w tym przypadku. Czyli oba zdania muszą być prawdziwe, żebyśmy mogli powiedzieć, że całe to zdanie złożone jest zdaniem prawdziwym. W każdej pozostałej sytuacji to będzie fałszywe. Na przykład, jeżeli powiemy, że odrobię lekcję i umyję okna i użyjemy tutaj spójnika logicznego i, to takie zdanie nas bardzo zobowiązuje. Pamiętajcie o tym właśnie, rozmawiając z innymi. To znaczy, że powiemy tylko prawdę wtedy, jeżeli i to zrobimy, i to zrobimy. Tylko wówczas całe to zdanie będzie zdaniem prawdziwym. Więc proszę patrzeć, jakim spójnikiem łączycie zdania, czy spójnikiem i, czy spójnikiem lub. Ponieważ spójnik i zobowiązuje nas, jeżeli nie chcemy nikogo okłamać, żeby obie części tego zdania były prawdziwe. Żeby to była prawda. Czyli jeżeli odrobimy lekcję, ale nie umyjemy okien, to znaczy, że powiedzieliśmy nieprawdę. Albo jeżeli umyjemy okna, ale za to lekcji nie odrobimy, to też to zdanie będzie nieprawdziwe, czyli okłamaliśmy kogoś. Jeżeli ani nie odrobimy lekcji, ani nie umyjemy okien, no to też zdanie to będzie całym zdaniem fałszywym. Tylko będzie ono prawdziwym wtedy, jeżeli zrobimy i to, i to. Teraz zróbmy sobie koniunkcję zdania P i nieprawda, że P. Jak to by wyglądało? Jeżeli przyjmiemy, że zdanie P są dwie możliwości, albo jest prawdziwe, albo jest fałszywe, prawda? Zaprzeczenie tego zdania, zaprzeczenie zdaniu prawdziwemu to będzie fałszywe, zaprzeczenie fałszywemu będzie prawdziwe i jeżeli połączymy to spójnikiem logicznym i, otrzymamy na pewno zdania. Jednocześnie prawda i fałsz nie mogą być zdaniami prawdziwymi. To jest bardzo też podobne do działania na zbiorach i przedziałach, które wykonywaliśmy. Poza tym to też ten spójnik może się pojawiać na poziomie rozszerzonym i żeby nie wymagało to osobnego tłumaczenia, naprawdę warto sobie logikę matematyczną przyswoić. I tak na przykład alternatywa jest podobna do sumy zbiorów czy sumy przedziałów, które wykonywaliśmy. Nawet ten symbol jest podobny, tak? A koniunkcja jest podobna do części wspólnej, tak? Na przykład też układy równań połączone klamerką, zawsze wyrażenia połączone klamerką oznaczają, że mamy wyznaczyć część wspólną, czyli tak naprawdę koniunkcję rozwiązań. Dobrze, kolejna możliwość połączenia zdań to będzie implikacja. I tutaj mamy symbol, który już możecie znać, z tego wynika. I są to zdania połączone symbolem z tego wynika. Będziemy mówili, że jeżeli P to Q. Jeżeli P to Q. W przypadku implikacji warto zapamiętać, że tylko z prawdy nie może wynikać fałsz.
Wypiszmy wszystkie możliwości. W przypadku implikacji z prawdy nie może wynikać fałsz. Tutaj mamy z prawdy, z P wynika Q, tak? Czyli z prawdy nie może wynikać fałsz. To będzie zdanie fałszywe. W pozostałych przypadkach z fałszu może wynikać prawda, z prawdy może wynikać prawda, z fałszu może wynikać fałsz. Tak przyjmujemy. Równoważność. Połączone to jest spójnikiem wtedy i tylko wtedy. I równoważność jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, jeżeli oba zdania mają tę samą wartość logiczną, czyli albo oba są fałszywe, albo oba są prawdziwe. Wypiszmy wszystkie możliwości. Równoważność jest prawdziwa, jeżeli oba zdania są prawdziwe lub jeżeli oba są zdania fałszywe. W każdej innej sytuacji będą te zdania zdaniami fałszywymi. Sprawdźmy prawo przemienności. Mamy możliwość, jeżeli mamy alternatywę dwóch zdań, czy to będzie to samo, jeżeli te zdania przestawimy. P lub Q, a tutaj mamy Q lub P. Sprawdźmy to. Alternatywa dwóch zdań. Powiedzieliśmy sobie, że będzie nieprawdziwa tylko w przypadku, kiedy w obu zdaniach okłamiemy. W każdej innej sytuacji alternatywa będzie prawdziwa. P lub Q. Tak samo będzie w przypadku zdań Q lub P. Jeżeli przestawimy kolejność, to tak samo, nic to nie zmieni, tak? 1 lub 0, wystarczy, że jedno ze zdań jest prawdziwe i już całość jest prawdziwa. Czyli widzimy, zobaczcie, że ta kolumna i ta, mimo że ma przestawione literki, to jest to samo, te same wyniki wyszły. Czy będzie równoważność między tymi dwiema kolumnami, tak? Czy będzie równoważność? No, równoważność jest prawdziwa, jeżeli jest taka sama wartość logiczna. I mamy, tu jest jedynka, tu jest jedynka, tu jest jedynka, tu jest jedynka, tu jest 0, tu jest 0, tu jest 1, tu jest 1. Czyli jest równoważność między zdaniami P lub Q i zdaniem Q lub P. I takie zdania, które stale są prawdziwe, niezależnie od tego, który z wariantów przyjmiemy, nazywamy tautologią. To jest tautologia. Zdania stale prawdziwe. Tautologia. Jeżeli będzie w poleceniu sprawdzić, czy coś jest tautologią, to będziemy musieli wykazać właśnie na zasadzie przekształceń, wykorzystując alternatywę, koniunkcję, równoważność czy implikację, że niezależnie od tego, w jaki sposób dobierzemy sobie te zdania wyjściowe, to ostateczny wniosek na pewno okaże się prawdą, tak? Bo jeżeli połączymy teraz sobie, byśmy w ostatniej kolumnie wykonali równoważność Q lub P. O, i właśnie najbezpieczniej jest wykonywać takie pośrednie kolumienki, to wtedy tak, teraz to mamy w kolumnie drugiej, to mamy w kolumnie trzeciej i sprawdźmy, czy te zdania będą równoważne, tak? Zgodnie z zasadami równoważności, czyli wówczas, kiedy te zdania mają taką samą wartość logiczną, to są prawdziwe. Tu mają taką samą logiczną, są prawdziwe, jest prawdziwe, jest równoważność. Tu są taka sama wartość logiczna, równoważność, tu jest taka sama wartość logiczna, równoważność, tu jest taka sama wartość logiczna, równoważność. Czyli zobaczcie, zawsze tautologii, niezależnie od tego, w jaki sposób dobierzemy te zdania wyjściowe, to zawsze otrzymamy zdanie prawdziwe. To jest właśnie tautologia. Sprawdzimy teraz to sobie dla koniunkcji. Czyli jeżeli między P a Q zrobię spójnik logiczny I, czy to będzie tautologia? No zobaczmy.
czyli porobimy teraz spójnik logiczny i. Tu mamy koniunkcję, tak? Zdań P i Q. Powiedzieliśmy, że koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, jeżeli oba zdania są prawdziwe, tak? To wtedy tylko nie okłamiemy, a w pozostałych przypadkach koniunkcja jest fałszywa, czyli jeżeli kłamiemy w jakimkolwiek ze zdań, to znaczy, że cała koniunkcja jest fałszywa. No, jeżeli weźmiemy najpierw zdanie Q, a później zdanie P, no to otrzymamy tę samą sam zestaw danych. I teraz sprawdzimy równoważność, tak? Jeżeli mamy w kolumnie drugiej i w kolumnie trzeciej takie same wartości logiczne, to będzie równoważność między tymi zdaniami. To zdanie również jest tautologią, całe to wyrażenie. Teraz sprawdzimy sobie prawo łączności. Prawo łączności dla alternatywy. Jeżeli będziemy mieli P lub Q zdania i jeszcze zrobimy lub R, czyli trzecie zdanie wprowadzimy, czy to będzie równoważne temu, jeżeli najpierw wykonamy alternatywę między P i R, czyli to R sobie podmienimy, a dopiero potem weźmiemy zdanie Q. No i to teraz sobie sprawdzimy. Tak naprawdę musimy wypisać już aż 8 możliwości. No w jaki sposób sprawdzić, ile tych możliwości będzie? Naprawdę mamy dwie możliwości, jeżeli chodzi o jedno zdanie, tak? Bo dane zdanie jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Drugie zdanie jest albo prawdziwe, albo fałszywe. No i trzecie zdanie może być albo prawdziwe i albo fałszywe. I zawsze robimy tak, że skoro są dwie możliwości na jedno zdanie, to podnosząc to do takiej potęgi, ile jest tych zdań, otrzymamy możliwą liczbę kombinacji, które będzie trzeba wypisać, czyli mamy tutaj 8 możliwości. I spróbujmy teraz to rozpisać. Tu będziemy potrzebowali zdań PQR, PQR. Co jeszcze tu występuje? Te pośrednie wyniki sobie rozpiszmy. P lub Q będzie nam potrzebne, a później jest alternatywa z R. Tak, jak będziemy mieli P i Q, to R już mamy, to później alternatywa tych dwóch. Będziemy potrzebowali P lub R. I alternatywa z Q. No i na koniec zobaczymy, czy między tym a tym jest równoważność. Już sobie to jeszcze przepiszę. Czy między tym, co zrobimy w kolumnie raz, dwa, trzy, cztery, w piątej kolumnie, a tym, co zrobimy w siódmej kolumnie, czy będzie równoważność. Ja to przepiszę, całe to zdanie. O, to będzie tautologia. No i wszystkie możliwości. Najpierw nad tymi dwoma zdaniami się zastanówmy. Tu może być 1, 0, tu może być 0, 1, tu może być 1, 1 i tu może być 0, 0. Tak, i teraz na przykład weźmy sobie, że R to będą wszystkie fałszywe. Tu są wszystkie już możliwości wypisane, ale te same możliwości w przypadku tych dwóch zdań się powtórzą przy jednoczesnej prawdziwości zdania R, więc jeszcze to wypiszmy. Czyli przepiszę sobie to, co tu już było wcześniej. 0, 1, 1, 1, 0, 0 i
Teraz zdania R będą prawdziwe. O, mam taką dużą tabeleczkę. I teraz to sobie wykonamy. Oczywiście wartości logiczne, alternatywy, koniunkcji, implikacji, równoważności, no trzeba zapamiętać, tak? Natomiast kolejne te wszystkie działania są oparte na o te podstawowe, to już je się robi zestawiając wszystkie wiadomości. Dobrze, tu mamy teraz tak P lub Q, czyli patrzymy tylko na dwie kolumny P lub Q. To jest alternatywa i alternatywa, przypominam, jest fałszywa kiedy? Tylko wtedy, jeżeli oba zdania są fałszywe, czyli tu są oba zdania fałszywe, to będzie fałszywe, tu są oba zdania fałszywe, to będzie tylko na P i Q patrzymy. Tu są zdania fałszywe, to będzie fałszywa, a reszta jest prawdziwa. Dobrze, mamy to. Teraz tak, trzeba wziąć czwartą kolumnę, bo to jest wynik czwartej kolumny lub R, czyli patrzymy na to lub R, czyli mamy zrobić alternatywę, znowu tu jest alternatywa, między tym, co wyszło nam w czwartej kolumnie, a zdaniem R. Alternatywa jest, znowu przypominam, fałszywa tylko wtedy, kiedy oba zdania są fałszywe, czyli tu jest jeszcze taka możliwość? Nie, a reszta jest prawdziwa. Dobrze, teraz zróbmy P lub R, czyli P i R, czyli pierwszą i trzecią alternatywę, czyli alternatywa, znowu przypominam, alternatywa jest fałszywa, jeżeli oba zdania są fałszywe. To zobaczmy, tylko tutaj trzeba ostrożnie, na pierwszą i trzecią kolumnę patrzymy. 1, 0 to jest prawdziwe. Fałszywa będzie tylko jak oba zera będą, czyli tu. Tu nie, tu. Tu nie, tu nie, tu nie i tu nie. Reszta są jedynki. No, w kratkach w zeszycie to można lepiej zrobić, bo tutaj, żeby nam się to nie rozjechało. I teraz to, co wyszło nam przed chwilą, czyli raz, 2, 3, 4, 5 w szóstej kolumnie, tak? To, co w szóstej kolumnie wyszło, zobaczcie, to jest w nawiasie. Musimy zrobić alternatywę tego, co wyszło w szóstej kolumnie z kolumną drugą. Czyli na to patrzymy, na to teraz i na szóstą. I tutaj patrzymy na te, czy tutaj będzie prawda, czy fałsz, tak? Fałsz będzie tylko, kiedy będą oba zera. Tu jest 1, tu 0, tu jest 1 i już widać, że tu jest trochę zjechało. Tu jest 1, to nie. Tu jest 0, tu jest 0. Tu będzie 0. Tu jest 0, tu jest 1, tu jest 1, tu jest 1, to nie. 1, 1 nie i 0, 1 to też będzie prawda. I w każdej pozostałej sytuacji mamy prawdę. Dobra. I zobaczymy, czy mamy tautologię. I teraz tak, tutaj zobaczcie, to wyrażenie całe jest w kolumnie której? Raz, 2, 3, 4, piątej. W piątej kolumnie. Czyli patrzymy teraz, może innym kolorem, patrzymy teraz na to ostatecznie, a tutaj mamy to, co jest w ostatniej kolumnie siódmej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak, w siódmej kolumnie. Czyli patrzymy na to i na to. I patrzymy, czy będzie równoważność, tak? Równoważność będzie prawdziwa, jeżeli będą miały zdania taką samą wartość logiczną, czyli albo w tych dwóch kolumnach będą zera, to wtedy całość będzie prawdziwa i będzie jedynka, albo w obu kolumnach będą jedynki, to też równoważność będzie prawdziwa. To sprawdźmy sobie te kolumny. Tu jest 1, tu jest 1. Ta sama wartość. Tu jest 1, tu jest 1. Ta sama wartość logiczna. Tu 1, ta sama. Tu 0, tu 0. To samo. Tu 1, to samo. Tu 1, to samo. Tu 1, to samo. Tu 1, to samo. Czyli zobaczcie, zawsze to zdanie takie wielkie, tak, będzie prawdziwe, czyli mamy prawo łączności. Tak naprawdę. I niezależnie od tego, zobaczcie, tu tych możliwości było bardzo wiele, tak? Bo jeżeli są 3 zdania, to albo pierwsze jest prawdziwe, 2 nieprawdziwe, albo pierwsze jest nieprawdziwe, drugie prawdziwe, trzecie nieprawdziwe. Tych możliwości jest tak naprawdę, wydawałoby się, że tych możliwości jest mało, ale tak naprawdę doprowadzając jeszcze kolejną zmienną, to tych możliwości naprawdę bardzo szybko będzie przyrastać.
No i to jest tautologia, tak? Czyli zawsze prawdę otrzymamy na końcu. Zgadza się? Mamy same jedynki, czyli samą prawdę otrzymaliśmy. Też można by było, to może zróbcie sobie dla ćwiczenia, udowodnić prawo łączności dla koniunkcji. To za chwilę napiszę tutaj to zdanie, w formie ćwiczeń oczywiście. Czyli mamy P, I, Q, I, R. Wtedy i tylko wtedy P, I, R i Q. O. I tak samo tabelkę taką z 8 możliwościami P, Q, R i sprawdzić, czy na końcu wyjdzie równoważność. Bardzo dobre dla zrobienia ćwiczenia, to proszę w domu wykonajcie. I jeszcze jedno zadanie. Możemy sprawdzić, to będzie dużo ciekawsze do wykonania, tutaj coś się będzie działo. Prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji. P lub Q i R. Równoważność P i R lub Q i R. Trochę to przypomina działania, tak, na liczbach. Jak mamy tutaj dodawania, tutaj mnożenie, to mnożymy P przez R, czyli i mnożymy, dodać Q plus R, tak? Więc w logice ma to swoje przełożenie. Sprawdźmy. Tu będzie też tabeleczka 3, mamy 3 zmienne, więc będzie znowu 8 możliwości. P będziemy potrzebowali, Q, R, czyli te podstawowe zdania, proste. Później tak, P lub Q będziemy potrzebować, P lub Q do tych cząstkowych obliczeń, do tych cząstkowych wyników. Teraz później będzie, jak już będziemy mieli P lub Q, to będziemy mogli zrobić tę kolumnę i z literką R napisać, jakie będą wyniki. Dobra. P i R. Mieliśmy coś takiego? Nie. To też trzeba będzie sprawdzić. P i R. Q i R. Nie było? Nie. Q i R. Dobrze. I na koniec, jak będziemy mieli to i to już policzone, te dwie ostatnie kolumny, to będziemy mogli je złączyć spójnikiem logicznym lub. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, to będziemy mieli lub to będziemy posiadali. Dobrze, czyli tak, mamy to, co po lewej stronie, to, co po prawej stronie tej równoważności i na koniec sobie zobaczymy, zestawimy to wszystko. P lub Q i R równoważne. Zobaczymy, czy będzie. P i R lub Q i R. I teraz zobaczymy, czy to, czego się zawsze uczyliśmy, jest prawdziwe, tak? To dokładnie takie, zobaczcie tutaj, gdybyśmy spójnik lub zastąpili dodawaniem, tak jak suma, tak? Przy działaniu na zbiorach, a spójnik logiczny i zastąpili mnożeniem, czyli mielibyśmy na przykład tutaj nawias 2 plus x razy 3, no to jak wymnażamy, to wiemy, że 3 razy 2 to jest 6, dodać 3 razy x, 3 razy x. Tak naprawdę tutaj nie mamy nic innego zapisanego. Zobaczcie, jakbyśmy tutaj wzięli 2, tutaj zamiast tego dodać i za to x, tutaj byłoby razy 3, to otrzymalibyśmy 2 razy 3, zgadza się, za p było 2, zgadza się, razy i r jest 3, dodać
Q razy R. Q u nas x wynosi, razy R, czyli 3. Zobaczcie, mamy dokładnie to, co zawsze wykonujemy tak w przypadku wymnażania liczby przez nawias. Tak naprawdę okazuje się, że można to logicznie sprawdzić, czy mamy prawo coś takiego robić. Jeżeli okaże się tutaj, że wychodzą jedynki, czyli że otrzymamy prawdę, to będziemy wiedzieli, że zgodnie z zasadami to, że mamy do tego prawo, po prostu, logicznie. No i tu wypiszmy wszystkie możliwości. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. No, zdublować trzeba, bo będzie dwie możliwości przy R. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Dobrze. I teraz R. No, najpierw zróbmy, że wszystkie są fałszywe, później, że wszystkie są prawdziwe. I już wszystkie możliwości w przypadku tych trzech zdań wyczerpaliśmy. Teraz tak, P lub R. Mamy tutaj alternatywę P i R, czyli patrzymy na P i Q, czyli patrzymy na pierwszą i drugą kolumnę. I spójnikiem logicznym lub połączone. Alternatywa będzie fałszywa tylko jak będą dwa zera. Czyli tu i tu. Tu będą fałszywa alternatywa, a w reszcie przypadków mamy prawdę. Dobrze. I teraz tak, trzeba co zrobić? Wziąć czwartą kolumnę, to jest w tym nawiasie, wynik w czwartej kolumnie, wyniki, lub i czwartą kolumnę i R, czyli koniunkcja między czwartą kolumną a trzecią kolumną. Tu mamy koniunkcję między trzecią a czwartą kolumną. Koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, jak oba zdania są prawdziwe. To zobaczmy między tą zbitką a zdaniem R, kiedy koniunkcja będzie prawdziwa. Tu jest fałszywa, tu jest fałszywa, tu jest fałszywa, tu jest 0,1, czyli fałszywa, tu jest 1,1. Oba zdania są prawdziwe, więc koniunkcja będzie prawdziwa. Tu jest prawdziwa, tu jest fałszywa, tu jest prawdziwa. Dobrze. I teraz sprawdźmy to jeszcze, tutaj nie ma błędu. Między trzecią a czwartą kolumną, dobrze sobie sprawdzić, żeby później nie było nic do poprawiania. Dobrze, teraz P i R, czyli pierwszą i trzecią kolumnę i mamy spójnik logiczny i, czyli znowu koniunkcja, czyli będzie ona prawdziwa tylko wtedy, jak oba zdania będą prawdziwe. P i R, czyli pierwsza i trzecia, patrzymy tylko ostrożnie. Tu jest fałsz, 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 może same prawdę wypiszmy. Fałsz, tu jest prawda, o, w tym kolumnie będzie prawda. Gdzie jest 1, 1 jeszcze? Tutaj to będzie prawda, a reszta są zera. W pozostałych przypadkach ta koniunkcja będzie fałszywa. Dobrze. Teraz Q i R, czyli koniunkcja między kolumną drugą i trzecią. To też koniunkcja jest tylko prawdziwa, jeżeli oba zdania są prawdziwe. Tu są oba fałszywe, więc będzie fałszywa. Tutaj fałsz, 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 fałsz. Tu będzie prawda. I Q i R porównujemy, tak? Czyli tu jeszcze będzie. A w pozostałych przypadkach wartość logiczna 0. Dobrze? I teraz tak. Tu mamy takie duże wyrażenie, też pozornie, o Jezu, jak to zrobić. Natomiast widzimy, że P i R mamy, czyli tutaj tę kolumnę, tak, na to będziemy patrzeć, tę kolumnę i lub Q i R, to jest tutaj. Czyli te dwie kolumny ze sobą będziemy zestawiali spójnikiem logicznym lub, czyli mamy alternatywę między tą kolumną a tą. Alternatywa jest prawdziwa, alternatywa jest fałszywa tylko jeżeli oba zdania są fałszywe, czyli tu będzie fałsz, tu będzie fałsz, tu będzie fałsz, tu będzie fałsz. Tutaj jest jedno ze zdań prawdziwe, więc już całość jest prawdziwa. Jedno ze zdań prawdziwe, więc całość prawdziwa. Tutaj fałsz, a tutaj mamy prawdę. Dobrze. I teraz co zestawiamy? P lub Q i R, P lub Q i R, czyli tę kolumnę, na czerwono ten ostateczny wynik, tę kolumnę będziemy spinali równoważnością z kolumną, o to, co przed chwilą robiliśmy. Czyli będziemy sprawdzali, czy te zdania są równoważne. Równoważne będą, jeżeli w obu będzie fałsz, albo w obu będzie prawda. Tu jest fałsz, to jest równoważne. Tu jest fałsz,
jest, fałsz, fałsz, jest, fałsz, fałsz, jest, prawda, prawda, równoważne, jedynka, jedynce, równoważna, 0, 0, równoważne, jedynka, jedynce, równoważna. I mamy już prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji udowodnione i to całe wyrażenie będzie tautologią, czyli będzie zawsze prawdziwe. Dlatego widzicie, mamy prawo sobie tak wymnażać. To zostało logicznie udowodnione, niezależnie od tego, czy przyjmiemy, że te zdania matematyczne są prawdziwe, czy też nie. Dobrze, teraz jeszcze zróbmy ostatnią rzecz, takie, już żeby domknąć większość materiału z logiki matematycznej. To będzie długi odcinek, ale no, myślę, że taki bardzo, dosyć ciekawy, interesujący i trochę pozwala z szerszej perspektywy spojrzeć na matematykę. Zrobimy sobie prawa De Morgana. Pierwsze prawo De Morgana mówi, że zaprzeczenie koniunkcji, to jest koniunkcja w nawiasie, zaprzeczenie koniunkcji jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych dwóch zdań. I to jest tautologia, to zdanie jest zawsze prawdziwe i możemy sobie to udowodnić, co oczywiście z przyjemnością uczynimy. Mamy dwa zdania PQ, więc o tyle łatwiej. Wszystkie możliwości 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Teraz P i Q, tak, kolejno wykonamy. P i Q będzie nam potrzebne. Później zaprzeczenie tego, co w trzeciej kolumnie, tej całości. Później nieprawda, że P będziemy potrzebować. Kolejność tych kolumn oczywiście nie ma znaczenia. Mogliśmy nieprawda, że P sobie bliżej tutaj zrobić, no to nie ma żadnego znaczenia. Nieprawda, że Q, czyli zaprzeczenie zdaniom P i Q. I na końcu, jak będziemy mieli zaprzeczenia, jak już zobaczymy, co w tej kolumnie wyjdzie, to będziemy mogli sprawdzić, jaka będzie alternatywa pomiędzy tymi zaprzeczeniami. No i zobaczymy, że to jest tautologia, tak? Zobaczymy, że ta równoważność rzeczywiście będzie występowała między kolumną ostatnią, a tutaj zaprzeczenie koniunkcji było. I między tą. Czyli na koniec sobie sprawdzimy, że tu będą same zdania prawdziwe. No, jeżeli wszystko się uda. Dobrze. No i teraz tak, tutaj mamy koniunkcję. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, jeżeli oba zdania są prawdziwe, czyli P i Q, jak patrzymy, to tylko to będzie prawdziwe, to reszta będzie zera. Dobrze. Teraz tak, mamy zaprzeczyć temu, co jest w trzeciej kolumnie. Tak jak było 0, to zaprzeczenie jest jedynką. Jak było 0, zaprzeczenie jedynką. Jak była jedynka, zaprzeczenie 0. Jak było 0, zaprzeczenie jedynką. Teraz tak zróbmy. Nieprawda, że P. Patrzymy na kolumnę P i zaprzeczamy kolumnie P. Jak było 0, to będzie jedynka. Jak była jedynka, to będzie 0. Jak była jedynka, to będzie 0. Jak było 0, to będzie jedynka. Teraz nieprawda, że Q. Zaprzeczamy drugiej kolumnie. Była jedynka, zaprzeczenie 0. Było 0, zaprzeczenie jedynka, jedynka, 0, 0, jedynka. I teraz te dwie ostatnie kolumny łączymy spojnikiem logicznym lub, czyli patrzymy tylko na te dwie kolumny i alternatywę między nimi ustalamy, tak? Alternatywa jest fałszywa tylko wtedy, kiedy oba zdania są fałszywe, czyli tu będzie tylko fałszywe, a reszta jest prawda. Dobrze. No i teraz już sprawdzamy równoważność, czyli tak, bierzemy kolumnę, to co przed chwilą zrobiliśmy, to jest tutaj, to było zrobione, i równoważność z zaprzeczeniem koniunkcji, czyli tutaj. I zobaczmy, czy będzie równoważność, czy ta sama wartość logiczna jest. Tu jest jedynka, tu jest jedynka, ta sama wartość logiczna, tu jest jedynka, ta sama wartość logiczna, tu 0, ta sama wartość logiczna, tu 1, ta sama wartość. Tu 0, ta sama wartość logiczna, tu 1, ta sama wartość logiczna. Czyli zobaczcie, prawo De Morgana jest, pierwsze prawo De Morgana jest tautologią, tak?
Zaprzeczenie koniunkcji jest równoważne alternatywie zaprzeczeń. Zaprzeczenie w wyrażeniu w nawiasie, czyli koniunkcji, jest równoważne alternatywie czego? Zaprzeczeń tych dwóch zdań. I jeszcze jest drugie prawo de Morgana i to już zrobimy na koniec. Drugie prawo de Morgana. Drugie prawo de Morgana też jest dosyć przyjemne właśnie w zapamiętaniu. Będziemy mieli zaprzeczenie alternatywy jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń. Koniunkcji zaprzeczeń. Też dosyć przyjemne i zobaczymy, sprawdzimy to sobie. Ja nie będę tych, kilka tutaj chyba mi się przyda tych tabelek. No tej nie potrzebujemy, tak? P lub Q potrzebujemy tutaj. P lub Q. Powycieram te wartości logiczne, bo będą na pewno inne. A, tu będą jedynki. No dobrze, zróbmy to. Dobrze, czyli tak, mamy P lub Q. Będziemy potrzebować P lub Q. Później nieprawda, że P lub Q, że P lub Q to powinno być. Nieprawda, że P lub Q. O, nieprawda, że P nam się przyda, to było. Nieprawda, że Q jest OK. I tu jest logiczny spójnik i teraz, tym razem w tym drugim prawie de Morgana. To zrobimy sobie tutaj i będzie potrzebne. I na koniec równoważność, tylko też tutaj te spójniki trzeba pozmieniać, tak? Czyli zaprzeczenie alternatywy jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń. Zobaczmy, czy będzie równoważne, czy nie. Czy to zdanie jest tautologią. To całe zdanie. Mamy tutaj alternatywę P i Q, czyli mamy dwie kolumnienki. Alternatywa jest fałszywa tylko jeżeli oba zdania są fałszywe. A w pozostałych przypadkach mamy prawdę. Teraz zaprzeczenie tej alternatywy, zaprzeczenie tej trzeciej kolumnie, zaprzeczenie jedynki to jest 0, 0, 0 i przeciwne do zera będzie prawdą. Tak? Przeciwne do fałszu jest prawda. Teraz tak, zaprzeczenie zdaniu P, tu mamy tak fałsz, to zaprzeczenie będzie prawdą. Zaprzeczenie prawdzie będzie fałszem. Zaprzeczenie prawdzie będzie fałszem. Zaprzeczenie fałszowi będzie prawdą. I teraz zaprzeczamy Q. Tu jest 1, to tu będzie 0, tu było 0, tu będzie 1, tu było 1, to będzie 0, tu było 0, to będzie 1. I teraz między tymi dwiema ostatnimi kolumnami, które wykonaliśmy, mamy zrobić koniunkcję. Tak? Czyli koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, jeżeli oba zdania są prawdziwe. Tylko tutaj będzie prawdziwa koniunkcja, reszta są zera. I teraz zobaczmy, czy między kolumną zaprzeczenie alternatywy było tutaj, między tą kolumną, a koniunkcja zaprzeczeń była tutaj, a koniunkcją zaprzeczeń, czy będzie równoważność. Jeżeli ta sama wartość logiczna jest, to będzie. Tu jest 0, tu 0, to sama wartość logiczna, tu jest 0, tu 0, to sama wartość logiczna wychodzi, tu 0, tu 0, to sama wartość logiczna, tu jest 1, to sama wartość logiczna. Mamy tautologię, czyli spełnione jest też drugie prawo de Morgana. No, dosyć przyjemnie brzmi, łatwo się tego nauczyć. Tymczasem dziękuję. Proszę tam wykonać jeszcze właśnie, udowodnić prawo łączności dla koniunkcji, które wcześniej podałam. Myślę, że sporą część logiki omówiliśmy. Proszę, dla chętnych proszę popróbować porobić zadania, które są w Waszym zbiorze zadań. Na pewno będzie to dosyć przyjemne i popatrzcie, w jaki sposób tam są poformułowane te zadania. I takie myślenie logiczne jest podstawą wszelkich nauk, więc bardzo się przydaje.